Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną pani Karolina Manikowska, która w firmie Nowy Styl łączy funkcję zastępcy dyrektora działu zarządzania produktem oraz dyrektora działu badań i konsultingu przestrzeni pracy oraz pan Jacek Walkiewicz, który jest psychologiem, ale jest również autorem wielu książek, między innymi Pełna moc możliwości, Pełna moc życia oraz Rozmyślnik. Witam Panie Jacku, dzień dobry Pani Karolino, jest mi bardzo miło, że spotkaliście się Państwo, tutaj razem się spotykamy wspólnie. Pan Jacek zdalnie, natomiast Pani Karolina tutaj na miejscu. Pani Karolino, firma Nowy Styl, Pani zespół interdyscyplinarny stworzył raport i to jest niezwykle ciekawy raport, który dotyczy sytuacji związanej z pandemią, ale też związanej z biurami, z meblami biurowymi. Czego dotyczy tak w skrócie, jakby Pani mogła opowiedzieć? Więc tak, nasza publikacja to tak naprawdę taki poradnik dla naszych klientów, jak przystosować się i przygotować do powrotu do biur, ponieważ prędzej czy później nas to czeka. Trudno przewidzieć dokładnie kiedy, ale na pewno tę sytuację trzeba jakoś zaplanować. I generalnie mamy takie spostrzeżenia, gdyż już mniej więcej od kwietnia różni nasi klienci z wielu różnych krajów, czy z Holandii, czy z Niemiec, proszą nas o to, abyśmy przygotowali ich biura na powrót. Może też dlatego, że skoro kreujemy przestrzeń, to też liczą na nas, kiedy ją trzeba reaktywować. I my te wszystkie różnego rodzaju praktyki po prostu połączyliśmy w taki poradnik, gdzie spojrzeliśmy na temat i zarówno od strony takiej socjologicznej, psychologicznej, trochę zachowań ludzi w biurze, ale też od strony architektury czy też produktu, czyli jak to biuro przygotować, żeby pracownicy bezpiecznie wrócili i żeby procesy biznesowe też w firmach mogły odbywać się prawie normalnie. Rozumiem. Ja tam zauważyłam, że to było bardzo ciekawe, że ten raport oparty był również na pewnych lękach i obawach, które dotykają ludzi, którzy wracają do biur, którzy boją się kontaktu z drugim człowiekiem. Jakie to są lęki, jakie to są obawy? Generalnie chcieliśmy bazować nie tylko na doświadczeniach klientów, ale też czysto na doświadczeniach ludzi, prawda, pracowników. Więc na potrzeby tego raportu przeprowadziliśmy też różnego rodzaju wywiady z ludźmi i po prostu zapytaliśmy się ich o w sumie dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, czego obawiają się w związku z powrotem do biur, jeżeli taki powrót miałby mieć miejsce, oraz po drugie to, co by musiało się wydarzyć w tych przestrzeniach, żeby się poczuli na tyle bezpiecznie, że mogliby spokojnie do tych biur wrócić. I jakie to były obawy? Smutne jest to, że w tych czasach tak naprawdę najbardziej boimy się drugiego człowieka, czyli to, jak on się będzie zachowywał, bo myślę, że każdy z nas jakoś dyscyplinuje siebie, ale boimy się tego, jak się będą zachowywali inni, co z takimi osobami jak kurierzy, którzy wchodzą do biur, goście, kto będzie dezynfekował przestrzenie wspólne, bo własne biurko zdezynfekujemy, ale co z kuchniami, więc to są takie bardzo ludzkie, praktyczne obawy, ale które dobrze znać, żeby wiedzieć, jak tak naprawdę nimi jakoś zarządzić i próbować je rozwiązać. Oczywiście, COVID-19 to jest ogromny stres, ja sama przeżyłam i przeżywam duży lęk, stres i właściwie taką niepewność, więc trudno się też dziwić osobom, które wracają do tych biur i będą mieć kontakt z drugim człowiekiem, ale z drugiej strony można też zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ja się chciałam zapytać pana Jacka, bo pan Jacek jest psychologiem, co by pan doradzał tym osobom, które wracają do biur i po prostu się boją? W jaki sposób według pana można ten lęk nieco ograniczyć, zmniejszyć go? Myślę, że w ogóle dobrze, że się boją, tak? Bo strach pozwala nam być bardziej uważnym i bardziej czujnym. A przede wszystkim powiedziałbym, że w tych przestrzeniach ludzie spędzają wiele godzin, 1/3 swojego życia i ta przestrzeń musi być bezpieczna, ale też przyjazna. Powinniśmy się bać wirusa, ponieważ on jest dla nas groźny, natomiast nie powinniśmy bać się ludzi. W związku z tym ta przestrzeń powinna być w jakiś sposób ocieplona. Tak? Zastanawiałem się nad tym, jak ocieplić przestrzeń, ale myślę, że każdy musi mieć tam takie poczucie, że jest wokół niego coś, co nastraja go pozytywnie. Tak? Poza tym, że to wszystko jest dobrze zorganizowane i pozwala ograniczyć kontakty, a przez to możliwość kontaktu właśnie z wirusem, to myślę, że na przykład powinniśmy mieć coś, co nam przypomina miłe chwile. Zdjęcia, gadżety, takie rzeczy, które jak spojrzymy na nie, to powodują, że się uśmiechamy. W ogóle powinniśmy się uśmiechać. Ludzie powinni wrócić do biur uśmiechnięci. My się czasami śmiejemy, że niektóre kultury się tak uśmiechają do siebie, pytają się, co słychać, mówią, że dobrze, ale myślę, że nadszedł taki czas, kiedy trzeba bardzo zwracać uwagę na słowa i powinno być dużo pozytywnych, miłych słów, dużo uśmiechu i śmiechu również, tak? W tej aranżacji, która nas ma chronić,
powinno być takie normalne życie i relacje między ludźmi powinny być szczególnie brane pod uwagę i szczególnie pielęgnowane w sytuacji, w której, tak jak pani powiedziała, boimy się drugiego człowieka. Powinniśmy się bać wirusa, nie drugiego człowieka. Z jednej strony boimy się drugiego człowieka, a z drugiej strony też bardzo potrzebujemy tego drugiego człowieka, bo z tego co wiem, no to drugi człowiek działa na nas bardzo, pobudza naszą kreatywność, poprawia nam nastrój i ci wszyscy, którzy byli w przestrzeniach domowych, którzy jednak byli zamknięci w domach, no tęsknili za tym, żeby wrócić do tej pracy. Pani Karolino, pani, jeżeli chodzi o raport, państwo wyodrębniliście 6 takich obszarów, na które trzeba szczególnie uważać właśnie i trzeba przygotować je przed powrotem pracownika do pracy. Co to są za obszary? Generalnie my uważamy, że jakby reaktywacja biur trochę przypomina układanie puzli, które właśnie się z tych 6 elementów składają i żeby ten obraz rzeczywiście był całościowy i kompleksowy, należy każdy z tych obszarów w jakiś sposób zagospodarować. Są to takie obszary jak na przykład organizacja przestrzeni, czyli chociażby kwestie dystansów, jak różnego rodzaju produkty, które mają wspierać zachowanie tej przestrzeni, czy być higieniczne na przykład. Są to też takie aspekty oczywiście jak bezpieczeństwo i higiena pracy, nowe zasady w biurze, ponieważ no, wrócimy do biura, ale jednak na troszeczkę innych zasadach niż znaliśmy. I bardzo ważna rzecz, komunikacja wizualna, czyli nie chodzi tylko o to, aby o pewnych rzeczach powiedzieć, ale wprowadzić różnego rodzaju narzędzia, które pozwolą je w praktyce wdrożyć w zachowaniach ludzi. I niebagatelna rola kadry zarządzającej, czyli menadżerów i zarządu, czyli jak oni się też w tej sytuacji zachowają. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale z drugiej też strony cały czas do nas napływają różne no nieprzyjemne, ale prawdziwe informacje z mediów. Czy pan, panie Jacku, ma jakiś pomysł na to, żeby ograniczyć lęk, którym no, jesteśmy bombardowani cały czas tymi wiadomościami? Nawet nie ja, tylko Sokrates. On kiedyś powiedział, że każdą informację trzeba przesiać przez 3 sita. Sito prawdy, sito dobra i sito przydatności, czyli czy ta informacja naprawdę jest prawdziwa, czy ona jest dobra dla nas i czy ona jest przydatna. I jeżeli przesiejemy wiele informacji z mediów przez takie 3 sita, to się okaże, że te informacje ani nie są do końca prawdziwe, ani nie są dla nas dobre, ani nie są przydatne. W związku z tym ja bym zalecał taką dietę niskoinformacyjną tak naprawdę. Pamiętał o tym, że media kierują się swoimi prawami, informacje muszą być takie, żeby robiły wrażenie i brał pod uwagę właśnie to, żeby ograniczyć ilość informacji. Również myślę, że odwołam się do tego, co pani Karolina mówiła, że no, ogromna rola jest tutaj szefów w modelowaniu zachowań, tak? Spójność w tym między tym, co mówią, a tym, co robią. I zaufanie oparte na tym, że jednak przestrzegamy reguł, ponieważ łańcuch jest tak silny jak najsłabsze ogniwo. W związku z tym cały system tego bezpieczeństwa w biurze funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy funkcjonuje cały. Natomiast jeżeli któryś element przestanie funkcjonować, no to wtedy to wszystko się sypie. No i wtedy rzeczywiście to zagrożenie wzrasta, a to sprzężenie takie zwrotne, czyli wzrasta zagrożenie, ludzie się bardziej boją, to bardziej ono wzrasta, może nas doprowadzić do sytuacji no, nadmiaru niepotrzebnych emocji tak naprawdę. No zdecydowanie tak. Myślę, że to jest słuszne, żeby przede wszystkim ograniczyć te informacje, które są z zewnątrz, żeby skoncentrować się na czymś pozytywnym, na pozytywnych rzeczach, na pozytywnym myśleniu, na jakimś swoim wewnętrznym spokoju, ale oprócz tego ja mam do pani Karoliny też takie pytanie, bo tak się zastanawiam, jak będzie wyglądała przyszłość nasza, bo trudno nam powiedzieć, bo nie wiemy, w którym kierunku ta epidemia pójdzie, jak to będzie dalej wyglądało. To się jednak wiąże z jakąś nawet delikatną niepewnością. Czy myśli pani z takich pani obserwacji czy badań, czy my zostaniemy w domach, czy raczej jednak wrócimy do tych biur, czy ta praca będzie pół na pół? Generalnie na początku pandemii panowała idea, hasło, że biura mogą być zagrożone, że zostaniemy w domach. Natomiast myślę, że szybko przyszła taka refleksja i otrzeźwienie, że jednak pewnych rzeczy nie da się zrobić w domu, więc ten przymusowy home office, kwarantanna, myślę, że wiele nam uświadomiło. Między innymi to, że nasze domy nie są przystosowane do pracy, no nie wszystkie, bardzo rzadko się to zdarza. A druga rzecz, że jednak potrzebujemy biura i nie ma co ich przekreślać, więc myślę, że zdecydowanie biura przetrwają.
To, że praca z domu zdarza się, to było przed pandemią i myślę, że zostanie po niej równie dobrze. Natomiast wiele badań i wiele takich praktycznych sytuacji pokazały, że biura są niezbędne. Między innymi jest takie bardzo fajne badanie JLL, które pokazuje chociażby taki aspekt jak poczucie przynależności do organizacji albo na przykład współpracy zespołowej, że one są znacznie lepsze, na znacznie lepszym poziomie, kiedy pracujemy z biura, niż kiedy pracujemy z domu. Tak samo jeżeli chodzi o kreację jakichś pomysłów, innowacji. No ciężko wyobrazić sobie to na wideokonferencjach. My też próbowaliśmy, ale jeżeli chodzi o takie aspekty, myślę, że biura przetrwają i myślę, że to, co najbardziej nam uświadomiło ich rolę, to jest to, że ludzie jednak mieli dylemat, czy pracując w domu, oni pracują w domu, czy żyją w pracy. Trudno im było rozdzielić te dwa obszary. To było ogromne wyzwanie. Rzeczywiście trudne, bo sama wiem ze swojego doświadczenia, że te dwa obszary się mieszają i człowiek nie jest na tyle efektywny, jakby był w biurze, gdzie spotyka się z drugim człowiekiem. A ja mam jeszcze do Pani Jacku takie pytanie, no bo wiadomo, sytuacja jest bardzo trudna i emocjonalnie i tak naprawdę niektórzy też pracę stracili. Proszę powiedzieć, czy takie trudne sytuacje absurdalnie mogą na człowieka zadziałać motywująco? No tak na ogół jest, bo możemy się zmieniać pod wpływem inspiracji, ale również desperacji. Akurat okazuje się, że jeżeli dochodzimy do takiej swojej ściany, to szybciej reagujemy na to. Myślę, że wiele osób zmieniło swoje podejście do swojego biznesu, tego co robi, do swoich firm, do swojej pracy. I myślę, że wiele rzeczy się rozwinie, tak? Że to jest taki moment na dużą kreatywność. Mój mistrz mówił, że nic tak nie pobudza kreatywności jak brak gotówki. I dokładnie tak jest, że sytuacja, w której musimy coś zrobić, jest chyba większym bodźcem dla nas. Tak? Mówi się, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może w ogólnym rozrachunku okaże się, że ta sytuacja spowodowała wzrost naszej kreatywności i nowych pomysłów, ale oczywiście ważna jest ta atmosfera właśnie między ludźmi, ponieważ komunikować się można przez internet, przez różne komunikatory, natomiast relacje buduje się w bezpośrednim według mnie kontakcie i te biura zawsze będą potrzebne i ta relacja zawsze będzie potrzebna. Pani Karolino, mam do Pani jeszcze takie pytanie. Proszę powiedzieć, jakby Pani miała przekazać też swojemu zespołowi, to w jaki sposób przekonałaby Pani zespół, żeby po prostu był jako osoba zarządzająca, żeby się po prostu nie bał, że wszystko będzie dobrze? No w praktyce to przechodziłam, ponieważ my już zaczęliśmy stopniowy powrót do biur, mamy oczywiście rozpisany harmonogram, jak będziemy to robić, przygotowujemy już nasze biura na powrót. Natomiast pierwsza rzecz, którą od razu wykonałam i to dość szybko, to tak naprawdę, nawet o tym wspomniał Pan Jacek, ja sama już od dłuższego czasu jestem po prostu w biurze i daję po prostu przykład, że skoro ja tu jestem, no to być może już jest na tyle bezpiecznie, bo wiadomo, ja też o swoje zdrowie dbam. A druga sprawa to myślę, że istotne jest pokazanie ludziom, co organizacje już do tej pory zrobiły, ponieważ bardzo wielu naszych klientów, jak z nimi rozmawiałam, zrobiło mnóstwo rzeczy, ale nie powiedziało o tym swoim pracownikom. Mieliśmy case klienta, który zrobił przed powrotem ludzi przegląd klimatyzacji, wentylacji i właśnie zwracaliśmy mu uwagę na to, powiedz o tym swoim ludziom. Niech oni wiedzą, że specjalnie dla nich to wykonałeś, albo że z kolei zarządca budynku wykonał dezynfekcję powierzchni wspólnych czy sanitariatu, więc należy o tym pracownikom powiedzieć. Jak i również myślę, że istotne jest to, aby ludzie zobaczyli realną zmianę w powierzchni biurowej, czyli jeżeli oni zobaczą, że pojawiły się tam nowe elementy, których wcześniej nie było, czyli że na przykład są panele odgardzające, które my teraz wprowadzamy do oferty, czy różnego rodzaju przegrody, ścianki, że biurka są rozsunięte, że są oznakowania różnego rodzaju, to od razu działa na nich, widzę, że tu się coś zmieniło, mój pracodawca przygotował tę sytuację i myślę, że to warto pracownikom pokazywać, nawet tym, którzy siedzą już od dawna w domu. Słuchajcie, zobaczcie, co się zmieniło, wracajcie. A jakby Pan miał w kilku słowach powiedzieć do swoich własnych pracowników, nie wiem, czy Pan pracowników ma, albo do ludzi, z którymi Pan współpracuje, a którzy mają jednak pewne obawy, to jakby Pan ich przekonał, żeby jednak nie denerwowali się? Myślę, że ważny jest nawyk. Nowe nawyki będą się kształtowały, tak sądzę, gdzieś w granicach 2 tygodni, 3 tygodni. Potem staną się czymś oczywistym. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo racjonalni i szybko się adaptujemy. W związku z tym ludzie lubią być poinformowani, tak jak wiemy. Jeżeli im się te wszystkie sytuacje przedstawia bardzo racjonalnie i pokazuje im się, co rzeczywiście jest zrobione dla nich, pokazuje im się, że samemu się to przestrzega, to ja myślę, że dosyć szybko się w tej sytuacji odnajdziemy. I pojedynczo, jako zespoły, jako firmy,
Oczywiście po jakimś czasie pewnie ta czujność będzie trochę mniejsza, ale być może i działanie wirusa będzie też trochę słabsze. W związku z tym ja myślę, że cała ta sytuacja medialnie często wygląda bardzo dramatycznie, natomiast na poziomie już takim firmy, czy działu, czy konkretnych ludzi, to my naprawdę jesteśmy odpowiedzialni i na pewno ludzie będą patrzyli na siebie i nawzajem się pozytywnie modelowali. Ja głęboko w to wierzę. Czyli po prostu trzeba dawać dobry przykład, patrzeć pozytywnie, uśmiechać się, no i być pozytywnie nastawionym do ludzi i do świata. Jak pisał Leopold Staff w swoim wierszu, chodzi o to jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało, czyli generalnie dalej chodzi o to, żeby realizować cele, marzenia, żebyśmy robili swoje tak naprawdę. I tego życzymy wszystkim. Bardzo dziękuję Pani Karolino, Pani Dziękuję. Dyrektor za spotkanie. Bardzo dziękuję również Panu. No i myślę, że spotkamy się niebawem.